Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Prosto w kasynie aktualnie jesteśmy, ale to akurat nie powód, dla którego się tutaj znajdujemy. Jest to tydzień, który mógłbym określić trochę jak to kasyno dla osób, którzy mieszkają w Polsce. Widzisz jakąś atrakcję i możesz korzystać z tego zajęcia. Widzisz inną maszynę i nie możesz korzystać z tego zajęcia. Jedyne co możesz, masz tutaj sklep, możesz podejść, mogę sobie kupić 50 000 żetonów, które jedyne na co mogę wydać to w tym sklepie, żeby kupić sobie coś za żetony. Nie wiem, jakiś krawat, widzicie, jakieś takie inne rzeczy, ja mogę sobie takie rzeczy po prostu pokupować. I trochę jest tak jak ten tydzień. Niby masz tyle rzeczy, a tak naprawdę sprowadza się tylko do malutkiego pokoiku. O co tak naprawdę chodzi? W zasadzie po tytule filmu i tak widzisz, że chodzi o 3 pojazdy, które moim zdaniem jest warto sobie kupić w tym tygodniu. Tylko moim zdaniem są 3, chociaż zawsze ktoś może powiedzieć, że jeszcze jest numerek 4 potencjalny, ale ja się skupię raczej na tych 3. A więc o co chodzi? Pierw zacznijmy w takim razie od samochodu, który jest do zakupu w sklepie SSS. Mianowicie chodzi o pojazd terenowy, mianowicie chodzi o D-klasę Drauger. Drugular znaczy się. O Drugulara chodzi. Jest to pojazd terenowy. Ogólnie rzecz biorąc, jak poszukałem sobie w necie, on należy do topki w każdym razie, do jednych z takich lepszych pojazdów terenowych. Także pomyślałem, że warto jest powiedzieć, że można go kupić sobie taniej. Ja tutaj chyba właśnie mówię, bo też pomyślałem sobie, żeby czas będzie, trzeba opisać te wszystkie garaże, żebym wiedział, co w nich mam. Akurat garaż w Penthouse to tutaj ja trzymam praktycznie swoje pojazdy terenowe, albo w którym piszę po prostu klasa terenowe. Może jest ich więcej, nie wiem, będę musiał sobie poszukać po wszystkich garażach, ale warto byłoby to ponumerować. I akurat tutaj w tym garażu znajdował się już u mnie ten pojazd, także już go miałem w swojej kolekcji. Jak szukałem do mechanika, dzwoniąc właśnie gdzie jest, czy gdzieś się schował, no to właśnie go tutaj oto mogłem znaleźć. Cóż, to tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten pojazd. No mówię, no pojazd terenowy, bardzo dobrze trzyma się drogi oczywiście. Sam się zastanawiałem, nie, bo jak ja już go wcześniej kupiłem, może był z nim kiedyś jakiś glitch związany z drzwiami, bo coś mi się tak kojarzy, jakiś glitch z drzwiami teraz, jak tak zobaczyłem właśnie jego drzwi, bo tak to nie wiem, no właśnie. To jest jakby mówię, pojazd, który wam tutaj polecam, żebyście sobie zakupili, jeżeli chodzi o klasę terenową, nie? W tym tygodniu. Jest warto go sobie kupić. W sumie tutaj mogę wam to pokazać na przykładzie tych gór, że jadąc, on nie wytraca w ogóle prędkości praktycznie. Normalnie idzie poruszać się po tych drogach. Nawet tutaj jak mamy powiedzmy, że boczne, taką barierkę, jak widzieliście, dałem radę to pokonać. Wiele pojazdów miałoby z tym problemy, no ale nie ten konkretnie. Ten akurat sobie daje z czymś takim radę. Nie mam żadnego toru nawet do przetestowania, żeby wam pokazać w czasie, jak dam radę zrobić sobie taki wyścig. A szkoda, powinienem sobie takie trasy przygotować, żeby wam pokazać na przykład taki pojazd terenowy, jak on sobie daje radę rzeczywiście. Ale to jest pomysł, który tak w sumie dosyć niedawno mi wpadł, patrząc na to, co jest na zniżkach i że może warto byłoby o tym opowiedzieć, się przyjrzeć, co po niektórym pojazdom, czy coś się obiło o uszy, czy też i nie. A więc tymi pióretami, które zrobiłem celowo aktualnie, chciałem przejść sobie do następnych pojazdów, czyli jeszcze całej dwójki, także no, bardzo dużo jest ich. A więc co następnego mam do pokazania wam? Następne pojazdy już są w zakładce Warstock. Jak sobie zjedziemy sobie troszkę bardzo w dół, mamy taki tutaj samolocik, który się nazywa Rogue. W ogóle swoją drogą ten pojazd Rogue, jak ktoś nie wie, to można tutaj po prostu sobie wezwać. Tu akurat zwrócimy już pojazd do garażu. Mianowicie przez zarządzanie pojazdami i jeżeli już go mamy kupionego, no to on jest tutaj w statki powietrzne. Jak sobie tutaj przewinę, jest mianowicie Rogue. On się gdzieś tam zrespi na najbliższym lotnisku albo w jakimś miejscu innym. Trzeba sobie zawsze podjechać ten kawałeczek. No i dobra, proszę, zobaczcie. To jest maluteńki samolocik. Wchodzimy. Dobra, pomyślałem, że zrobimy jeszcze inaczej. Przyniosę się pierw do hangaru i w ogóle wam pokażę, co da radę zrobić w ogóle z tą maszyną. Także jak klikamy sobie modyfikuj swój pojazd, jest oczywiście do zakupu w tym tutaj pancerz. Mamy systemy przeciwdziałania, co jest akurat dosyć ważne, ponieważ wiele samolotów takich rzeczy nie ma, czyli mamy dipole oraz flary. To są oczywiście oznaczenia, ale to akurat każdy sobie musi wybrać, które się spoko. Moim zdaniem z tych wszystkich ja sobie bym wybrał to niebieskie. Wydaje mi się, że jest git. To niebieskie, wyścigowiec. I oczywiście na samym dole, co jest najważniejsza rzecz, mamy bomby, mamy główną broń, czyli możemy sobie wziąć działko burzące, mamy broń dodatkową, rakiety namierzane i są jeszcze bomby. I tak oto ulepszony samolot możemy opuścić już hangar i jest dopiero gotowy do użycia. Mamy tak, w ten sposób mamy działka. Wiecie, zobaczcie, działko wybucha normalnie.
Mamy też oczywiście rakiety namierzane. Akurat powiedzmy, że cele się tutaj robią. Niestety, no jak widzicie, no nie należy do najszybszych ten samolot, ale też warto jest wiedzieć, że taka jest możliwość. Jeżeli chodzi o skręcanie, to jak widzicie, łatwo będzie można robić manewry. A tutaj mamy jakiś już cel. Bum. Także dobry pilot. Rozwalił cały samolot. Co się z tym dzieje w ogóle? Co to jest? Się skończyło. Ja nie wiem, co ja mam za szczęście. Kurde, biorę drugi samochód i drugi jest dla Simeona, nie? A ten samochód, patrzę, się zepsuł. Wpadł do takiej małej rzeczki i się zepsuł, nie? Ja nie mogę. Dobra, także z powrotem wprowadzamy do samolotu. A więc tak, jak już mówiłem, mamy rakiety. Rakiety są mniej więcej pewno takie jak w Buzzardzie, jak zgaduję. Mamy flary, co też trzeba to właśnie podkreślić, albo dipole można sobie zamontować, także tutaj bardzo ten samolot wygrywa. Na przykład właśnie z taką hydrą. Chciałbym właśnie najbardziej wam pokazać, jak działają te rakiety namierzane, ale lepiej trochę pościgu sobie zrobić. Może właśnie będzie tym najlepiej. Dobra, w końcu zrespił się jakiś patrol. I zobaczcie, leci sobie rakieta. Mówię, wydaje mi się, że to jest mniej więcej taki poziom tych rakiet jak w Buzzardzie. No raczej więcej nie ma. No i jeszcze nie zapominajmy, że tutaj są te bomby właśnie kasetowe. Mogę jeszcze tak zrobić po prostu ostrzał. Wszystko szczerze mówiąc za dosyć niską cenę. No wiadomo, trochę trzeba wydać mimo wszystko na to, żeby to wszystko kupić, ale tak czy siak uważam, że samolocik, jakby na to nie patrzeć, dosyć tani jest, a ma dosyć duży wachlarz możliwości tak naprawdę. No i mamy jeszcze oczywiście ostatni samolot, który jest do polecenia, chociaż bardziej to chyba odrzutowiec, co bym go nazwał. Też jest do zakupu na Warstocku i mianowicie jest to sobie Hydra. Jeżeli chodzi o ten czwarty pojazd, to niektórzy mogą to nazwać jako tampę bojową, ale ja uważam, że tampa bojowa raczej jest mało użyteczna. Więc Hydra. Hydrę wzywamy w ten sam sposób, czyli wchodzą sobie tutaj zarządzanie pojazdami, statek powietrzny i tutaj jest Hydra. Niestety jednakże, tak jak mówiłem, ten Roach ma dipole chociażby, ale Hydra nie ma czegoś takiego. Nie ma po prostu nic z tych rzeczy, jedyne tylko co jest, no to jest szybkim odrzutowcem, z silnym działkiem i rakietami. I to jest jakby tyle. Ja wam to pokażę, nie? Jak to wygląda, nie? On jest dosyć szybka jest po prostu ta Hydra i to tyle. Ma o wiele lepsze działko, jeżeli chodzi w porównaniu z tamtym, z tego co przynajmniej jest mi wiadome, to jest to o wiele lepsze działko. No i plus do tego są rakiety. Tak to nic więcej Hydra nie posiada. I to są prawdopodobnie takie same rakiety jak ma Buzzard, ale podobno wiele zwolenników, co akurat ogarnia bardzo Hydrę albo lasera, to by korzystali tylko i wyłącznie z działek. Kiedyś te działka były lepsze, ale Rockstar je po prostu znerfił. Jakby stare działka mamy w Hydrze tylko i wyłącznie na misjach. W trybie swobodnym no już tak nie ma. Misjach, które w sensie odpalamy, czyli jeżeli zadzwonimy, nie wiem, załóżmy do Lestera i tam weźmiemy misję, to mamy wtedy starą Hydrę, która kiedyś była. No ale teraz już tak nie ma. No i w zasadzie to jest tyle, jeżeli chodzi o pojazdy, które w ogóle warto jest sobie kupić w tym tygodniu. Tak naprawdę nie ma nic więcej. Ogólnie tydzień naprawdę jest bardzo słaby, jest beznadziejny, szczerze to trzeba powiedzieć. To są takie tygodnie, które ja uważam, że trzeba bardziej przeczekać w tym GTA, niż rzeczywiście, że coś jest. Ale przynajmniej jest cośkolwiek fajnego do zakupu w tej grze. Przynajmniej tyle, jakby trzeba zobaczyć na pozytywy, nie? Lepsze to niż nic, jakby tak można powiedzieć. Lepiej mieć tyle, niż nie mieć nic ciekawego do roboty. Ale no cóż, w każdym razie, to byłoby na tyle i do następnego, cześć.